Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, pogoda super, słoneczko jeszcze nam już nie doskwiera, już jest takie fajne słońce, powiem wam, wiaterek fajny jest. Także łapiemy cały czas energię, czy to z układu solarnego, czy z fotowoltaiki. Ale dzisiaj będzie o układzie solarnym. Nadeszła chwila, kiedy będę likwidował te 9 lat na kolektorach z grzejników i tu jakieś chyba 4 lata na tym kawałku niemieckiego dachu, bo jak widzicie za mną już powstaje instalacja, no już powstała, także jestem w trakcie zaczęcia przepinania się właśnie z tego układu na tamten, żeby można było założyć rury heatpipe. Także o, ciekawostka, bo nie wiem w której kolejności tym będzie film, stacja pogodowa u mnie sobie śmiga elegancko. I tak, słuchajcie, temat taki, no, pranie wisi, trochę zasłania, ale nieważne, to będzie wszystko później, już było wcześniejszym filmem też. Tam mamy 2 kolektory już powieszone, ręka mi robi ten, i tutaj będzie jeszcze przedłużenie aż dotąd, tu będzie jeszcze 3. kolektor, także będzie 66 rur heatpipe'ów i tutaj będą panele, tak dołem będą 3, tu będą 3, to będzie do off-gridu właśnie, to już będzie wypieprzone. Porządek trzeba zrobić, bo moja małżonka przejęła, mówię, weź sobie tutaj ogarnij, już nic z tym nie będę żadnej garciarni stawiał, także bardzo fajnie sobie ogarnia. Ja też z tej strony chcę już to zrobić, później się jakiś kamyczek wysypie, niech już to ma ręce i nogi, prawda? Koniec zjadowania, trzeba troszeczkę to lepiej zrobić, także ja bym kto chciał, jeden, drugi kolektor, ten to mówię za, jak ktoś sobie weźmie, to tam za parę złotych pójdzie tak naprawdę za cenę grzejników, bo te grzejniki są dalej, powiem wam, cenne. Ja takie grzejniki 3 sztuki bez problemu za 200 szło. A tutaj jeszcze są szyby, tam jest sklejka, nie sklejka, tylko płyta, jak ona się nazywa, MDF, 25 chyba pod spodem, to się w miarę wszystko trzymało. Także 9 lat działał, działa dalej. I ten też, jakby kto chciał, kolektor modułowy. Przypominam, to jest, każda sekcja jest osobno i razem idzie, razem ze stelażem. Oprócz tych tralinek, to tralinki może się do czegoś jeszcze przydadzą, a każdy sobie musi zamontować po swojemu. Także jakby kto chciał, to jest dostępne. No i dobra, słuchajcie. Lecę po najniższej linii oporu, także tutaj będzie zasilanie, zimna strona, bo ten jest najdłuższy. No tam mam przygotowanie z bunkra zrobione. Mógłbym się przebić przez ścianę, tylko no już nie będę więcej dziur robił. A to jest zimna strona i w lecie to nie będzie problemu, a w zimie to i tak bardzo niska temperatura tędy pójdzie. A jeszcze inna sprawa jest taka, że to już nie jest jakaś o taka sobie otulina jak tutaj, o, tylko tu już jest taki konkret fajny. No chodź. O. Jest też kauczuk. To jest otulina kauczukowa, rura oczywiście spiralna, tak? Chyba tak się nazywa. Ale to jest ważne, że ten kauczuk jest w takiej, to jest, jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem. No, taka cerata czy coś tam. To jest odporne na UV, na wszystko, także no odporna na wszystko, także rura konkretna najwyższej półki i ona sobie pójdzie, oryginalnie to wszystko pójdzie tu, tylko na razie nie mam czasu rozdzielnie tamtej robić, w zimie sobie zrobię, czyli powrót sobie utnę tak mniej więcej na wymiar, przypinam się tutaj pod powrót, zasilanie, bo tutaj powrotem jest gorąca strona, czyli tutaj będzie zasilanie na kolektory, tutaj się przepnę, końcówki jakieś tam porobię, przepnę się. A tutaj to co gorące płynie też wypinam. Praktycznie to wszystko zostaje z kolektorem. O, jeszcze do dziury wpadłem. Ktoś mi tu dołek wykopał z krzaka. To wypinam praktycznie tylko peksa i przepinam się tam. Pewnie mi nie dostanie, to zrobię jakąś tam przedłużkę. Ale to na peksie to nie jest problem, bo i tak muszę przejść z jednej, drugiej na 3/4 muszę przejść. Taka kombinacja musi być zrobiona. Także słuchajcie, biorę się za robotę, przepinam układ, najpierw trzeba glikolem zalać, później poprzed jeszcze z tym wszystkim czujnikiem, to są 2 czujniki, także jeden będzie priorytetowy, który napędza jedną pompę, czyli on będzie tu na gorącej stronie wpięty w ten kolektor, później w ten kolektor tutaj, bo tutaj będzie się gdzieś kończył, a drugi pójdzie od tyłu. Też fajny będę miał pomiary, bo bym widział
jaka temperatura wchodzi, a jaka temperatura wychodzi z kolektorów. Już będzie fajnie widać jaka jest różnica, jak to nagrzewa, nie? No dobra, do roboty. No i dobra, słuchajcie, jest stąd przepięte tam, nawet wystarczyło, tylko tam dołożyłem kolanko, także już wejście gorące jest. Strona zimna, że tak powiem, zasilanie też jest spięte. Zbiornik troszeczkę podniosłem, bo mi się poziomy nie zgadzały, bo zbiornik był równo z odpowietrznikiem, także podniosłem go troszeczkę do góry i na razie tak zostaje. Pozostało mi montować tak naprawdę rury. Teraz ile dam radę, to dzisiaj tych rur zamontuję i później rozbiórka tego wszystkiego i buduję dalej w tą stronę. No i pierwsza założona. Mam nadzieję, że ja to dobrze robię. Trochę YouTube'a poglądałem, musiałem się dokształcić. Pastę mam termoprzewodzącą, także smaruję pastą. Powiem wam, no tak dosyć ciasno wchodzi. To trzeba wysunąć, bo nie ma opcji, trzeba ręką tutaj wsuwać najpierw tam ten w środek, w tą całą szynę, prawda? A później nasuwamy rurę do oporu. I tu jest taki kubeczek. Powiem wam, no tak, robiłem te kubki, żeby tylko tyle co te rury tutaj włożyć, tak na styk. A i tak widzicie, ile jeszcze jest podkręcone. Trochę mi to tak mało tutaj, no ale raczej chyba nie wypadnie, bo jeszcze to później zapinam. Nie ma opcji. To by nie wiem, co się musiało stać, żeby ta rura stąd tak naprawdę wypadła. No i się wydaje, że chyba będzie dobrze. Dajcie znać ci, co przy tym robili. Bo tak naprawdę jeszcze na upartego mógłbym całą szynę do góry podnieść. Tylko później rur nie wyciągnę. Bo tam się wsuwa też dobry kawałek tą rurę na ciasno. No tam pasuje wszystko na ciasno posadzać, żeby jak najwięcej tego ciepła wchodziło w tą szynę, a nie gdzieś wychodziło na zewnątrz. Także noszę sobie po dwie i cyk, cyk, cyk. Pomału jakoś te 44 rury tutaj wczepię. Powiem wam, no nawet to idzie pomału. Powiem sobie, żurek zjadłem, bardzo dobry, moja żonka zrobiła. Ale nie daje mi spokoju właśnie ta część, zobaczcie. Tak. Rura jest zasunięta do końca. No to tyle mi zostało właśnie. I tak, no ciężko to było wymierzyć, bo jedna wychodzi trochę wyżej, trochę niżej. I nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy zostawić już tak jak jest. Tego kołnierza troszeczkę tutaj łapie tą rurę. O, gdzieś tyle. To wystaje to srebrne. Ale z drugiej strony, powiem wam, tutaj to nie ma szans, żeby tą rurę wyciągnąć. I tak do góry nie pójdzie na pewno, z kołnierza nie wyjdzie. W dół jakby zjechała, to dalej zostanie. Znaczy w dół nie zjedzie, bo ją ten zamek tutaj trzyma, także. Ale ona sama w sobie, jak tam jest włożona, bo tam jest włożona, powiem wam, nie wiem, zmierzyłbym z 5 cm, nie lepiej, nie? To ona sama w sobie już trzyma tutaj sztywność, przez to, że jest tam włożona u góry. Także mi się wydaje, że chyba będzie tak. Ale dajcie znać ci, co więcej mają z tego doświadczenia. Ja lecę kolejne i montuję. I jeszcze jedna sprawa, też się przyjrzałem, bo to na dwie rury tak nałożyłem troszeczkę tej pasty, mało, nie popatrzyłem. Teraz nakładam na każdą i patrzę do środka, czy wyszła. I wychodzi z każdej pasta, czyli jest na tyle pasty, żeby jeszcze po prostu została na kołnierzu i wyszła. To mi się wydaje, że będzie dobrze. No, noc mnie została. Tutaj są już używane te rury. Tamte były akurat nowe, się udało 15 nowych. To jest wszystko używane, także muszę każdy pręt wyciągać przynajmniej do połowy i patrzeć, czy nie jest jakiś czarny, że tak powiem, że spalony. No i co? I na nich nawet trochę tej pasty jest. Widzę mniej więcej ile pasty siada, także tylko dopastuję troszeczkę, wyczyszczę i wkładam, bo jutro ma być słoneczny dzień, także tutaj będą się robić testy, a to trzeba rozbierać, bo jak widzicie zacienia. Także lecę z koksem. No i się udało. Prawie 10 w nocy. Także jutro testy. 8 rano i coś zaczyna się dziać. Wiem, że tam jeszcze troszeczkę glikolu muszę dolać, ale obserwuję, bo jak złapię temperaturę, czy mi wtedy go nie podniesie do góry.
jak w starym układzie, powiem wam, do tego też sporo glikolu wchodzi, bo jak spuściłem z tego cały glikol, to może mi ze 3 litry zostało, bo w tym dużym to jest jakieś 3,5 litry, bo tu mało wchodzi, a tam do grzejników więcej wchodziło. Tylko że tutaj dochodzą przewody DIN chyba 16, no to one są już pojemniejsze jak PEX 20 i ta konsola górna też pewnie swoją jakąś pojemność ma. Także zaczyna się coś dziać. Na razie ona świeci na pierwszy, na drugi jeszcze nie bardzo. I już zaczynam robić pewne zmiany. Przy tych kolektorach, z racji, że to z grzejników to słaba wydajność, ten podbija, już fajnie sobie radził. Była większa powierzchnia, miałem histerezę 5 stopni. Tutaj ta histereza widzę, że się nie za bardzo sprawdzi 5 stopni, także przestawiłem na 10 stopni i zobaczymy, jak to będzie sobie działać. Tu słuchajcie, mamy odczyt, czyli solar, to co jest czujnik w kolektorze, czujnik w zbiorniku 300-litrowym i zobaczcie, mamy 30, prawie 44 stopnie. O, włączyła się pompa, 10 stopni ustawiłem, mam 54 stopnie i spada. Pompa nie jest jakaś szybko ustawiona, bo tutaj do pompy jest jeszcze regulator dodatkowo wstawiony. Tutaj mamy temperaturę, jaka wychodzi ze zbiornika, bo tutaj jest jeszcze dodatkowo zawór 3-drogowy i cała historia drugiego zbiornika. Dla tych, co nie wiedzą, mój stary układ solarny, teraz nie ma, tu są heat pipe'y. Grzał najpierw 300-litrowy zbiornik przez wężownicę, czyli tą pompę ciepła, a później jak na wylocie jest 40 stopni z wężownicy tej, to tutaj zawór 3-drogowy się przełączał i wrzuca ciepło w drugą wężownicę 500-litrowego zbiornika. Zobaczymy, czy na tych kolektorach ogarnie to. Tak, jestem ciekaw. Ale tu na razie histereza jest wrzucona 10 stopni, tak? O, chyba nie. Muszę sobie jeszcze zobaczyć, jaką tam mam odchyłkę. 59, 51. Muszę zobaczyć w instrukcji dokładnie, jak tam było. Ustawiłem 10, tylko nie wiem, czy dobrze ustawiłem. No dobra, zaraz dam wam znać, co dzieje i jak. No i dobra, słuchajcie, przestawiłem temat. I oczywiście coś chrząkam z rana. I nawet powiem wam, to sobie leci. 47,3. Tutaj mamy 43. Cały czas teraz pompa pracuje, także heatpipe działają. A ustawione jest tak, że teraz w tym momencie, jak na kolektorach jest 10 stopni więcej jak w zbiorniku, pompa obiegowa się załącza, a jak jest tylko 2 stopnie więcej jak na zbiorniku, się wyłącza, żeby no też nie dążyć do wyrównania temperatur. Tu ma zawsze być więcej, żeby ze zbiornika nie wyciągać też niepotrzebnie ciepło, bo ta pompa będzie tam się męczyć, kręcić i w pewnym momencie zacznie ciepło z zbiornika wyciągać. Także zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Założyłem drugi czujnik, teraz musimy to traktować tak, że jeszcze jakoś wszystko ponumerować. To jest pierwszy, bo do niego wpływa tak naprawdę zimna. To jest drugi i ile będzie każdy podnosił. Czyli znam temperaturę, jaka mi palducha muszę wycelować, jaka mi wpływa, bo mam tam na zaworze akurat to 3-drogowym mierzone, czyli będziemy wiedzieć, jaka temperatura wychodzi z pierwszego i jaka temperatura wychodzi z drugiego kolektora, czyli po ile podbijają, co jak na razie patrząc po cieniach, to słońce jeszcze tak ze wschodu bije. No tutaj właśnie tego słońca za dużo nie będzie, to jest południowy wschód kierunek. Także jak ja nie nałapię tej energii do południa mniej więcej, czyli tego gdzieś do tego kierunku, to później już trackery będą musiały ogarnąć temat, czyli pompa ciepła będzie się musiała uruchomić i dogrzać po prostu tą wodę, co braknie. Ale myślę, że no nie będzie tragedii, bo w zimie u mnie słońce wstaje tutaj i zachodzi mniej więcej gdzieś tam, także pełną ekspozycję będę miał akurat na te kolektory. No trzeba jakoś te miejsca wybierać i z drugiej strony też już tą graciarnię, tak jak mówię, całą tu posprzątać, żeby to miało ręce i nogi. O, moja małżonka tam się krząta. Złapało cię. Ona nie lubi w tych moich filmach uczestniczyć. Dobra, idziemy zobaczyć na temperaturę. Co jeszcze? Tu chyba nawet troszeczkę widać po tym, troszeczkę cienia z liści pada.
Ale tak jeszcze taka ciekawostka może, jak stoję koło tych rur, chyba tak ma być, nie? One tak trzeszczą w środku. Nie wiem, czy ten w środku alkohol, czy coś tam zaczyna to działać, czy to się wszystko rozpręża. Tak trzeszczą sobie troszeczkę, później przestają. Dobra, idziemy na temperaturę. I jeszcze taka ciekawostka, bo mamy końcówkę września, na zewnątrz jest 18 stopni, słuchajcie. Słonecznienie, tylko stacja pogodowa ma czujnik na szczycie. Teraz jakieś 16 lumenów. Trzeba było chyba ją obrócić po prostu w stronę słońca. Ale dobra, nieważne. Coś tam słońce świeci. I tak, słuchajcie, dobra. Z układu, czyli tutaj powrót, to jest powrót właśnie ten. Tutaj mamy powrót z wężownicy. Czyli tu mamy tą pozycję, o, powrót z wężownicy, ze zbiornika na razie idzie pierwszego. I to nam wylatuje do kolektora. Jeszcze przez te kilometr tego węża, także może ze stopień tam pewnie spadnie. Trzeba było czujnik założyć, jeszcze zmierzyć. Ale 33 stopni wylatuje do kolektora. I tutaj mamy temperaturę na wyjściu z pierwszego kolektora, a tutaj mamy, tutaj gdzie solar, na wyjściu z drugiego kolektora. I tak, 33 wylatuje, przez kolektor przelatuje i mamy 47 stopni, także podbicie jest o 14, dobrze liczę? Tak, o 14 stopni podbył pierwszy, a tu z 47 do 54, do 55, także tutaj mamy już mniejszą, tylko to już ma się, no, łatwiej ogrzać z zimnego na ciepłe, a z ciepłego na cieplejsze już troszeczkę gorzej jest podwyższyć tą temperaturę. Także finalnie 33,5, a liczmy 34 wchodzi, a 55 wychodzi. Także 34, no 20 stopni jest różnicy. Jak na razie bardzo dobrze to się sprawuje. Dobra, robi się coraz jaśniej. Powiem wam, montaż tych kolektorów na tym stojaku zajmuje godzinę, a demontaż 10 minut, bo to się tylko wysuwa tak naprawdę. Z tyłu są poprzykręcane, trochę na wkręty, trochę na śruby i zobaczcie, to jest tylko taki o-ring. Trochę zbliżenie zrobię, że mi o-ring, cyk cyk i wsuwa się w kolejny, także nasuwa się jeden na drugi. I tyle, cała historia tak naprawdę. I tak się zastanawiałem, coś tu za mało tego glikolu mi zostało. No i popuściłem odpowietrznik tego kolektora i zaczęło lać. Dobrze, że było podstawione. Także jeszcze z kolektora tu jest jakieś 10, to będzie około 12 litrów. Czyli mniej więcej tak wychodziło, że tym w kolektorze trochę się wylało. Ale to ekologiczny glikol, także nic się nie dzieje. Dobra, jadę dalej z tematem o kolektorach. Na sam koniec filmu jeszcze coś wspomnę, bo tak naprawdę trzeba będzie robić testy, wszystko już 3. Jak będą, 2 też jeszcze potestuję. Na razie ogarnię tutaj. Mamy 13:16, także no kierunek nie pomaga. Zobaczcie, już po cieniu, stanę od przodu, zobaczcie po cieniu, także już jest po południu. Ale rury jeszcze, tak jak się tutaj przyglądam, o, rury jeszcze się nie zacieniają, także jeszcze powinno coś z tego być, powiem wam. Zobaczmy, jak tam temperatury. No i tak, słuchajcie, do kolektora leci 54 stopnie. Tu jest zmiana na zaworze 3-drogowym. Kiedyś tutaj miałem ustawione 40 stopni. Jak będzie na powrocie, załączy mi się zawór 3-drogowy. Teraz ustawiłem już 55 stopni. Bo pierwsze, tu jest mniejsza pojemność ogólnie układu całego. Tam nie wiem, może ze 3 litry w tych rurach jest, nie więcej. Tutaj było 20 litrów, także był zład wody inny. Inaczej to działało. Też kierunek teraz jest inny świata, także muszę nie wiem, czy więcej gromadzić. Bardziej nagrzać ten zbiornik 300-litrowy. Tylko trzecia sprawa też jest, że teraz mam mniejsze straty zupełnie. Przedtem też odparowało przez kolektor. Bo jego powierzchnia jest taka i taka. Przez grzejniki to też z jednej strony nagrzewało, a z drugiej też płynnie krążyło, to mogło i oddać, nie? Bo powierzchnia, prawda?
A tutaj to mamy tylko tą rurę u góry, która jest bardzo dobrze zaizolowana i nie ma gdzie ta woda, temperatura z glikozu za bardzo pouciekać. To chyba mi pasuje troszeczkę w wyższych temperaturach działać na pierwszy zbiornik. I tak, jeszcze raz, słuchajcie. Tu mamy tak, 54. Wychodzi nam, do pierwszego kolektora wchodzi. I ten pierwszy z 54 podnosi do 65. A drugi z 65 podnosi nam do 72. Ilu to? 72. Myślałem, że coś jest nie tak, że pierwszy przed tym podnosił nie wiadomo jak dużo, prawie 20 stopni, to i mniej, ale im wyższa temperatura od niego wchodzi, tym już mniej sobie daje z tym po prostu radę. Także no, im wyższa temperatura, tym gorzej. Tak mi się cały czas wydaje. Układ jeszcze był zapowietrzony, musiałem jeszcze zapuścić 2 pompy i tu takie różne były, że tak powiem, kombinacje. No i jak na razie nagrzane jest na... Ile tam mamy? Już moment, 58 stopni, także no nagrzało około 15 stopni, tylko mówię cały czas nauka. No i dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczymy, kiedy przestanie grzać, kiedy będzie ten kąt taki już najmniej odpowiedni. Powiem wam, jestem zaskoczony. Tak na pozytywnie oczywiście, zobaczcie na cień. Cień już jest praktycznie już no, na wprost, czyli jest tutaj na kolektory wpada. Słońce tak świeci pod takim kątem, nie? Na ścianie już nie ma słońca. Czyli tak już tak jak teraz patrzę, nie? Słońce świeci. I jeszcze coś tam pompa dobija. Także no powiem wam, zaskoczony jestem, nawet pod takim kątem jeszcze tej energii kolektory wyłapują. Dobra, słuchajcie, kolejny ranek. Chyba tą część by zakończyć, już filmu strasznie długi wyjdzie. Także pierwsze słonko wychodzi, bo teraz jest 8:30, takie już słonko za chmurkami i już zaczyna to pracować. Także no, powiem wam, bardzo fajnie. Nie ma jakichś super temperatur wysokich, ale pracuje. Dobra, ziemi tutaj dowiozłem. Wczoraj to jeszcze po nocy dowoziłem, miałem chęć, to dowoziłem. Będzie tutaj wyrównanie. Troszeczkę trzeba podnieść, bo nie jest cały czas spad. Jak widzicie, także dzisiaj biorę się za odwierty, spawanie kolejnych słupków i trzeba to po prostu przedłużać dalej. Jest zmiana planów co do zasilania kolektorów, nie będzie takiego okropnego węża, tylko tutaj gdzieś o tak jak tutaj wychodzi pewnie z słupka, będę robił przewiert przez ścianę. Tam jest piwnica, tak jak widzicie, tutaj z pompy ciepła wchodzi mi do ściany. Tutaj też przewiert zrobię do ściany. I z tego miejsca bardzo pragnę podziękować Przemkowi Cerenikowi, temu co był u mnie te wszystkie pompy ciepła odpalał swego czasu. Bo u nas niestety takiej wiertnicy, wiertło koronowe, żeby tutaj się przez ścianę przebić, to jest około 60 cm. No nie ma gdzie pożyczyć, nie ma opcji. Albo nikt nie ma czasu, także Przemek dalej z drugiego końca Polski tak naprawdę wyśle mi wiertło koronowe, wyśle mi wiertnicę. Ja odkurzacz jakiś tam mam piorący, który wygląda jak przemysłówka, można tylko wodę nalać, tam wyciągnąć korek i chodzi o to, żeby to było, także może tam coś nagram jeszcze z przewiertu robionego właśnie tutaj przez ścianę. I robiąc ten przewiert mam akurat, podejdziemy tam jeszcze na sam koniec, podciągnę sobie jeszcze jeden tutaj przewodzik i będę miał pełny monitoring, będę widzę ile mi wchodzi, bo to mam tam w środku, prawda? I będę wiedział ile przez jeden przelatuje, jeden podgrzewa, ile drugi podgrzewa i o ile trzeci podgrzewał. Tutaj 2 czujniki mam, dojdzie tutaj jeszcze trzeci, akurat pozycję mam, także no będzie pełny monitoring każdego po kolei, wtedy będzie to fajnie widać. O i tak jak mówiłem, słuchajcie, ten będzie tutaj kolektor pierwszy, tu będzie drugi z tą drugą awaryjną pompą i tutaj trzeci, ten główny na wylocie, który już steruje temperaturami, włączaniem, załączaniem, wyłączaniem. I tak na sam koniec, słuchajcie, do kolektorków wpada 31 stopni. I czy takie słońce jest, nie jest, pompa pracuje. Tam jest 31, pierwszy przerabia to 8 stopni wyżej na 38, a drugi podnosi to na, moment, bo się coś przełączy, nie chcę, 44. Także mamy od 31 44, jakieś 13 stopni podnosi, pogoda jest jaka jest,
Także działa, no już grzeje, to jest najważniejsze. No i co mam więcej tutaj będę opowiadał z tego miejsca. Na razie tyle, ja idę działać, pogoda ładna, dzisiaj piątek, sobota, może udałoby się jutro już wylać, może dzisiaj mi się nawet uda wylać te słupki, żeby bo to muszę najpierw nogi pospawać, do nich inne rzeczy. Troszkę nagram tego wszystkiego po prostu na drugą część tak naprawdę filmu, jakie tam to mniej więcej męczę. No i tyle, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, słoneczka życzę i co wam więcej mogę życzyć, najlepszego zdrowia.